Ja jestem panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Zaparz herbatę, weź druty do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry. No i nastał czas chusteczek. Albo już macie katar, albo zaraz będziecie miały, albo właśnie przestało was wszystko boleć. Czas chusteczek, bo wszyscy smarczą. Ale dla dziewiarki czas chusteczek to od razu jest myśl. Czas szalików, czas chust, czas czapek, rękawiczek, mitenek, czas swetrów. Tak nastał ten czas, kiedy możemy wreszcie ze spokojem tworzyć cieplejsze części odzieży oraz w nich chodzić. Witam się z Wami dzisiaj ze spaceru z psem w czasie chusteczek i czerwonego nosa. Powiem Wam, że dzisiaj tak trochę na leniwca w takim parku, który się nazywa Kieszonkowym Parkiem w mojej okolicy, ponieważ no właśnie, czas chusteczek i coś mnie boli. Boli mi kręgosłup i miałem małą kości. Więc tak sobie myślę, że to się może skończyć tymi chusteczkami jednak. Dlatego dzisiaj tak trochę się kręcę w kółko z psem, który bardzo, bardzo by jednak chciał pobiegać. No ale co zrobić? Dzisiaj może po południu pójdzie pobiegać z kimś innym. W każdym razie ja sobie tutaj tak na leniwca chodzę, a zaraz wrócę i nagramy sobie odcinek, w którym dzisiaj pomówimy właśnie o tych ciepłych sztukach odzieży. O czapkach żakardowych będzie też, bo żałuję, prawdę powiedziawszy, że nie mam na sobie również czapki, oprócz mojego turboswetra z wełny owczej. No ale no, jeszcze na czapkę wełnianą to chyba trochę za ciepło. Natomiast na jakąś lekką czapkę przydałoby się mieć. Będzie też dzisiaj o mitenkach, które się pojawiły w tak zwanym międzyczasie. Będzie o chuście. Och, tam jest właśnie pies, który bardzo chciałby, żebym jej rzuciła ten kamień. Będzie też dzisiaj o tym, że nie każdy umie robić skarpetki, na przykład ja, ale za to umie robić żakardowe czapki, więc nie ma tak, że wiecie, trzeba się czymś jakoś bardzo przejmować, bo zawsze jest coś, co nam się może udać. O mitenkach to już mówiłam, będzie o mitenkach, o chuście oczywiście, może coś o tym sweterku, no i oczywiście o dalszych planach i zapraszam. No i już wróciliśmy do domu. Dzień dobry, jeszcze raz, bo trochę minęło. Tutaj mamy naszego kontrolera jakości, kontrolerkę właściwie. Te z Was, albo ci z Was, którzy oglądali mojego Instagrama, wiedzą, co się stało. Zabrakło mi włóczki na chustę. Zabrakło mi mojej kaszminy. Jak do tego doszło? Zaraz Wam powiem, bo wiem. Mianowicie, kiedy postanowiłam odłożyć sobie, odwinąć ten ogon na zamknięcie chusty, wzięłam pod uwagę odcinek, wiadomo, 3 razy odcinek chusty, która akurat, tu Wam pokażę na przykładzie tej chusty, która nie została prezentem, ale która wróciła do łask. O tym później Wam opowiem. Wzięłam sobie bok, w sensie ten najdłuższy odcinek, tak, chusty, i po prostu ten odcinek pomnożyłam razy 3. Ale nie wzięłam pod uwagę tego, że ta chusta będzie rosła i ten odcinek będzie po prostu dłuższy. No i tak się stało, że jak już miałam odwinięty ten ogon na zamknięcie chusty, to nagle, co za zdziwienie, skończyła mi się włóczka. Na szczęście znalazłam w tym samym niemieckim sklepie ostatnie motki kaszminy w tym kolorze.
zamówiłam, przyszły. Tutaj widzicie pudełko, w którym przyszły. Jest to takie samo piękne pudełko, w jakim przyszły pierwsze 3, tylko większe, bo zamówiłam tym razem 5 motków, żeby już mi na pewno nie zabrakło. Drugi powód, dla którego skończyła mi się włóczka na tę chustę, jest fakt, że nie umiem liczyć. Niestety liczenie przy dzierganiu też nam się przydaje, ponieważ przecież nawet na tę chustę z kokonków miałam wykorzystać motek, który ma długości 1000 metrów. Tak? W związku z tym to jest dobra długość, odpowiednia na chustę, tak? Jeśli chcemy mieć dużą chustę. Więc nie wiem, jakim cudem wyszło mi, że 3 razy długość motka kaszminy, czyli jakieś 300 metrów, z tego chcę zrobić chustę. No nie. Liczenie się przydaje przy dzierganiu. Projekt na chustę się przedłużył i miał przestój. Dlatego postanowiłam zrobić jeden z projektów, który był dawno obiecany, wyproszony przez moją córkę. Zażyczyła sobie mitenki. Mitenki, ale niezwykłe mitenki, tylko z szenili. Szenila jest, jak wiecie, ubiorę się w nie, to pokażę Wam, jak to wygląda. To jest ten taki pluszowy materiał, mięciusieńki, cudownie delikatny, całkowicie i totalnie sztuczny. Wykonałam te mitenki obiecane z włóczki Katia Velvet Mini, która też się znajduje. Dlaczego to jest w drugą stronę? Która też się znajduje. Też jest Kati. Jest to 100% poliester. Moje miłe. 100% poliester. Ale cóż, córka sobie zamówiła. A jak zamówienie zostało złożone, no to proszę bardzo. Tłumaczyłam jej, że raczej grzało to nie będzie. No ale trzeba było zrobić, więc zrobiłam. Ponieważ jest to mało elastyczne włókno, dlatego musiałam zrobić dokładną próbkę. Zrobiłam ją na tak zwanego żywca, czyli zaczęłam i przymierzyłam właściwie na swoją rękę, bo mam taką samą jak moja 12-letnia córka, aby sprawdzić, czy będą idealne, no bo tutaj nie było opcji, nie było miejsca na żadne pomyłki. I po prostu wykonałam te mitenki. Szybko poszło, natomiast co jest ciekawe, bo kiedyś jak podejmowałam próby dziergania skarpetek, o których zaraz powiemy, to wydawało mi się, że do małych obwodów najlepsze są te malutkie, króciutkie druciczki. Natomiast przy tych mitenkach, być może z powodu specyfiki tej cudownej włóczki, okazało się, że jednak Magic Loop, przesiadłam się na moje ulubione Mindfule i techniką Magic Loop wykonałam obie mitenki bez żadnych problemów. Jest to nic skomplikowanego, jest to wyłącznie ściek pończoszniczy. Zresztą tutaj i tak chyba by nie było nic widać, to dużo wybacza, wszystkie potknięcia, jest tutaj tyle się po prostu włoska i dzieje, wszystko jest takie poskręcane, bułkowate, mięciutkie. Co ja mogę powiedzieć o tym włóknie? No jest sztuczne, tak? Ale nie udaje, że nie jest. Nie udaje, nie ma etykiety baby wool. Niespecjalnie grzeje, chociaż akurat teraz jest mi w nich dosyć ciepło. Ale za to jest, słuchajcie, mięciusieńkie. Jest takie pluszowe i takie przyjemne. Jest jak aksamitne krecie futerko. Właśnie, ono jest aksamitne. To jest też, można powiedzieć, że szenila jest taka aksamitna. Na pewno wiem, że taka szenila nadaje się na zabawki. Jakieś 2 lata temu wykonałam z takiej szenili szalik, a właściwie szalisko. Pokażę je Wam tutaj, też na zamówienie mojej córki. No jako szalik sprawdza się to całkiem w porządku. Można się tym owinąć.
jest to mało oddychające, więc będzie nas grzało. Szalik miał być długi i taki jest. Można nim owinąć naprawdę kilka osób chyba. Więc na to się świetnie nadawała taka włóczka, w przeciwieństwie do czapek. I tutaj możecie zobaczyć, co widać na mojej próbie sprzed kilku lat, że no, naprawdę trzeba dobrze zrobić tę próbkę, żeby trafić z rozmiarem, ponieważ to włókno nie jest elastyczne. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że ponieważ jest to włókno sztuczne, to od niego będą się elektryzować nasze włosy. Jeżeli będzie to czapka, to zawsze po zdjęciu będziemy miały takie halo z włosów na głowie. Jeśli ktoś nie ma nic przeciwko, to proszę bardzo, ale no, musimy o tym pamiętać, tak, że jest to sztuczniak i po prostu tutaj nic nie poradzimy, to się będzie zawsze elektryzować. Potem przyszła dodatkowa włóczka na chustę, została ona dokończona i powiem Wam, że jest tak miła i przyjemna i taka ciepła. Mam ochotę się w nią owinąć i przeczekać do wiosny. Ale zanim wiosna, to czeka nas jeszcze zima, a więc czapki. I tutaj chciałam Wam pokazać moje czapki szekardowe z oczywiście wełny od Raumy. Nie znajdę pewnie zbyt wielu entuzjastek wśród Was do czapek z wełny owczej, ale powiem Wam, że przetestowałam tę czapkę w warunkach bojowych, bo testowałam ją nad Bałtykiem w lutym i jest to najcieplejsza czapka, jaką miałam na głowie. Jest, oczywiście grzeje, wiadomo, oddycha, nie przepuszcza wiatru. Była naprawdę genialna, ale nawet ja musiałam się co jakiś czas podrapać w czoło, bo jednak zbyt długo takiej czapki na czole trzymać nie można, więc rozumiem. Natomiast wykonałam tę czapkę żakardem tak naprawdę dlatego, że chciałam dziergać 2 nitkami. I żakard był mocno spontaniczny, ten wzór. Natomiast nie jest to nic trudnego, więc polecam. Lubię żakard w tych czapkach, a żakard w skarpetkach na przykład. No cóż, tam co innego, tam włóczka jest trochę cieńsza, która jest użyta, z innym składem. Ten dodatek nylonu nam pięknie trzyma tę skarpetkę i powoduje, że trochę dłużej będzie można w niej chodzić niż do 3. prania. Natomiast okazało się, że wydzierganie skarpetki nie jest takie proste. Zawsze wydawało mi się, że cóż to takiego wydziergać skarpetkę. Wszyscy zawsze mówili, o skarpetki, skarpetki. Otóż nie. Moja przygoda ze skarpetkami zaczęła się od próby wydziergania skarpetek dla mojego męża, które oby nigdy nie opuściły dna szuflady. No, cieszą oko głównie w charakterze rozrywki, należy je traktować. Potem bardziej się przyłożyłam do tematu i powstały nawet skarpetki, które w moim projektowym notesie nazywałam skarpetki, które wreszcie wyszły. I no, teoretycznie tak, ale no, wcześniejsze próby nie zachwycają. Sami zobaczcie. Nawet niektóre tutaj mam, takie kolorowe. Tutaj jest jedna, trochę wygląda jak skarpetka dla niemowlaka, a tutaj druga, która była skarpetką pierwszą, bo to jest mój główny problem. Skarpetki powinnam dziergać obie na raz. Jeśli wydziergam pierwszą, to jestem już nią tak zmęczona i tak zniechęcona, że dopada mnie tak zwany syndrom jednej skarpetki. Mianowicie druga wychodzi zawsze inna. Zawsze inna. Nie pamiętam, jak robiłam, ile dodałam, modyfikowałam w trakcie i finał jest taki, że na przykład to jest cudowna żakardowa skarpetka z mojej ukochanej wełny oczywiście. Pierwsza, a to jest skarpetka druga. Ja po prostu nie umiem w skarpetki.
Przez chwilę myślałam, że znalazłam rozwiązanie tego problemu. Zafascynowały mnie takie krótkie druty pończosznicze. Znaczy nie takie krótkie, co proste, oba końce są ostre. Druty pończosznicze do robienia właśnie czapek, skarpetek i tak dalej, małych obwodów na okrągło. I o ile co do czapki, to świetnie się sprawdziły i kocham je miłością wielką. Trochę mi się kojarzą z patyczkami do szaszłyków. No, ale niestety skarpetki nie bardzo, dlatego że choćbym nie wiem jak się starała, no to było widać łączenie, przejście z patyczka na patyczek i po prostu powstawały takie nieestetyczne, jak to mówią dziewiarki, drabinki. W każdym razie może i wydaje się to proste i naturalne, ale nie dla mnie i ja zostanę przy mitenkach, bo tam przynajmniej nie ma pięty. Może dojdę do rękawiczek, taka myśl mi zaświtała, trochę jak patrzyłam na tą moją skarpetkę, która gdzieś tam sobie mieszka w szufladzie i czeka na wielki mróz, bo ta druga też daje radę, chociaż jest taka mało wyględna. I przy takich rękawiczkach właśnie z jednym palcem mogą wjechać żakardy, bo tutaj ta odrobina sztywności nam nie będzie przeszkadzać. Tutaj może owca zagra i te wszystkie moje samotne motki, które mi pozostawały z polowań na Vinted i tak dalej. Więc może pójdę w rękawiczki. A skarpetki będę nosić tak jak do tej pory, czyli często pożyczone od dzieci, ponieważ mimo, że mam prawie 50 lat, 48 chyba, albo 9, kto by to liczył. W każdym razie jakoś tak, to stopę mam niestety jak 12-latka i spokojnie mogę córce skarpetki podbierać, więc jak kupuję jej skarpetki, to wybieram takie, które później ja też będę mogła nosić. Jeśli chodzi jeszcze o samotne motki, to jeżeli zastanawiacie się, co to jest to dzieło, tutaj zaraz pojawi się zbliżenie tego czegoś, to jest to zagadka, która będzie rozwiązana w kolejnym vlogu. Będzie też zagadka, co przedstawia to dzieło. Nie wiem jeszcze jak to nazwać, też możemy zrobić konkurs, bo to nie jest makatka i nie jest to gobelin i może to być makatko, lichotka albo coś w tym stylu. Ma być to dekoracja do vloga i do tła i w ogóle ma to być po prostu dekoracja, która będzie wykorzystywała pozostałości naszych włóczek. Też można kogoś uradować takim prezentem samodzielnie wykonanym. Żakardu nauczyłam się na filmach Agnieszki z kanału Intensywnie Kreatywna, który bardzo serdecznie polecam. Jeśli jeszcze nie zabłądziłyście w ten zakątek internetu, polecam. Intensywnie Kreatywna, kanał na YouTubie, blog, sklepik, Lumino Design. To są kanały też na Instagramie, które są po prostu cudownym miejscem. Ja bardzo często włączam sobie do dziergania jakiś film z tak zwanego razem robienia od Intensywnie Kreatywnej, bo po prostu lubię przebywać w jej towarzystwie. Miło mi się dzierga. Tam są i krótkie filmy, i długie, i właśnie dziewiarskie drobiażdżki, w których możecie znaleźć takie perełki jak ajkordowy brzeg, czy właśnie żakard, czy inne takie niezbędne detale, ale są też długie filmy. Są też filmy podzielone na części, które właśnie dotyczą tworzenia jakiegoś dużego udziergu. Teraz jednym z moich planów dziewiarskich jest właśnie chusta, która nazywa się Lollipop. Jest to chusta mozaikowa, czyli też kolorowe dzierganie, ale nie żakard. I na targach w Warszawie planuję upolować chustę właśnie na
przepraszam, włóczkę właśnie na chustę Lollipop i spróbować razem z Agnieszką taką najprostszą chustę wykonać. W komentarzu podam link do tego miejsca w internecie, do Intensywnie Kreatywnej i inne polecajki, o których zaraz powiem, jak będę wspominać o innych rzeczach. To również wszystko postaram się umieścić w komentarzu pod filmem. Skoro o polecajkach, to jeszcze chciałam powiedzieć, że na moim kanale na YouTubie znajduje się taka playlista, która ma tytuł Inspiracje. Znajdują się tam różne filmy od polskich kreatorów i kreatorek, ale nie tylko. Wszystkie te, które mnie w jakiś sposób zainspirowały, z których korzystałam lub planuję korzystać, bo są tam takie, ostatnio odkryłam właśnie na przykład sposób rozpoczynania czapki, który jest bardzo efektowny. Mam na przykład zapisany tam film, jak wszyć suwak do kardiganu, jak wszywać suwak, właśnie od Agnieszki z kanału Intensywnie Kreatywna. I może kiedyś się pokuszę, może kiedyś spróbuję. Roboty jest bardzo dużo i jest ona taka drobiazgowa i ciężka, no ale ponieważ chciałabym zrobić coś innego niż te guziki, no to trzeba kiedyś spróbować, a naprawdę jest tam wszystko po kolei pokazane, co i jak. No i jeszcze jedno, jak czekałam na tę moją kaszminę, aż przyjdzie, żeby skończyć chustę, to musiałam czymś zająć ręce, wiadomo, i wróciłam jakby do tej mojej porzuconej chusty, która miała być prezentem. Tutaj mogę Wam pokazać na jej przykładzie też pewien dziewiarski drobiażdżek, którego nauczyłam się u Agnieszki z Intensywnie Kreatywnej. To jest taki ajkordowy brzeg. 3 oczka przerabiamy w pewien specyficzny sposób i powstaje nam taki bardzo ładny brzeg. Jeżeli chusta jest gładka, taka nazwijmy ją nawet nudna troszeczkę, to ten brzeg może dodać nam tutaj czegoś, co się dzieje. Też polecam. Co teraz? Jakie plany najbliższe? Myślę, że ten sweter z Lamul, z tej wełny będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że go dokończę. Nie wiem, czy polecę do końca po prostu na biało, bo jakoś no opcje mam 3. Albo mogę domówić tej samej włóczki w kolorach szarości, żeby konsekwentnie stosować te przejścia i coś w rodzaju pasków. Albo mogę dokończyć ten sweter kolorem tym białym, to jest taki mleczny, to jest złamana biel. Albo mogę dokończyć ten sweter włóczką pokrewną, czyli też raumą, też wełną owczą, tylko po prostu w innej gramaturze. I tego trzeciego rozwiązania wolałabym mimo wszystko uniknąć, ponieważ no, obawiam się, że będzie to widać, a nie chciałabym tego zepsuć. W pruciu jestem słaba, to znaczy nie udało mi się chyba jeszcze nigdy w życiu, mimo największych starań, tak zabezpieczyć oczek do momentu, do którego chcę coś spróć, żeby nabrać wszystkie. Czyli nigdy nie udało mi się spróć robótki w ten sposób, żeby ona była bez uszczerbku. Więc staram się unikać tego. Teraz musiałam wykonać trochę odwrotną sprawę, no bo jak zaczęłam zamykać tę chustę, to musiałam jakby cofnąć to zamykanie, czyli z powrotem podebrać oczka, ale to okazało się być bardzo proste i pięknie się udało, nic nie widać tego momentu. A jeśli chodzi o sweter Lamul, to mam szczerą nadzieję, że ta wełna odżyje po blokowaniu, po namoczeniu w wodzie. Zobaczymy. Będę Wam dawać znaki i sygnały. No i cóż, może te rękawiczki żakardowe? Bo im dłużej o tym mówię, tym bardziej mi się chce. W każdym razie dziękuję za dziś
i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Miłego dnia.